To też ciekawe jest. To znaczy? To wojsko. No. To wojsko było tak jak Hasiok, tak jak mówię. Czyli taki śmietnik, tak? Jakieś takie nieużytki? Co? Żurze, ale to wojsko było już. Aha. Bramki były i to się nazywało Makabi. Można powiedzieć przed wojną. Jak już powstało po wojnie, to nie było kolejarza jeszcze, tylko AKS. Ale co to było? AKS co? Jako kolejarz już. To chyba musiało to być, jeżeli Makabi, to musiało być żydowskie to wojsko. I tak jak ci mówiłem, te szatnia w takim z desek było tak po lewej stronie w tych zasobach. Tak kanciapka taka i to było wszystko. No i to powstało ZZK. Co to znaczy ZZK? Związek Zawodowy Kolejarzy. ZZK. No. A ty w którym roku tam zacząłeś grać? Jak ty w ogóle trafiłeś tam? Grzesiu, tu na przykład pod Trzecim Na Towarowej? na Towarowy bramkarz mieszkał Borkiewicz, a to już przedwojenni wszyscy te. Bo oni grali przed wojną jeszcze tam, tak? No i jeszcze zaraz po wojnie Borkiewicz, to pod Trzecim, na trzecim piętrze, no to my latali tam na wojsko. No. Także to wszystko było, jak się to mówi, złączone. Pod Piątym, bo jeszcze nie widzę tu tego, co grał, wielki talent w kolejarzu później, Jasiu Ząbczyński. Później go Zagłębie wzięło i do końca był długo tym trenerem młodzieży tu. No i chyba zmarł już. No. A jak ty, bo ty od którego roku tam grałeś, pamiętasz? Bo zacząłeś od trampkarzy. Od trąbkarzy No. zacząłem, no to... To który to mógł być rok, pamiętasz? No, zaczekaj, dokładnie do drugiej klasy, pamiętam jak dziś, przyszedł, bo z czwórki przynieśli nas do 8 szkoły. Tak. No i A 8 gdzie była wtedy? 8 powstała na Sadowy. I pamiętam... Tam, gdzie jest chyba to biuro Dziennika Zachodniego, nie? Tak, No. dokładnie. I tam była szkoła 8. Tam była szkoła, a naprzeciwko, co park jest, tam my mieli plac taki, tego szkolny. No. No i tam. No i pamiętam jak przyszedł Tomaszewski. To kto to był? On później gospodarzem był. Ten facet, co ci mówi, to on wspominał o jego synu, o Jurku. No, przyszedł na lekcję. Aha, tam co tam pisał, że tam mieszkał, tak? Ten gospodarz Tomasz... No to przyszedł puścili go i zapisywali do tego. Na piłkę. No, To na jest tak, piłkę. no. No ale ja już miałem obytek, bo powiedzmy, ty już byłeś, tak się mówi, wiekowo, no to tak jak mówię, tam z Towarowy ten bramkarz, później Ząbczyński, później Chrzanowski, a na samym końcu Dziewięcki, to już później na nogi nie chodził, co jak opowiadałem. Także Oni wszyscy grali, nie? I to byli tacy już wszyscy grali. starzy zawodnicy, Tak, nie? Ta tak. pierwsza drużyna tak jakby. Tak, No. to byli. Nawet ten, co opowiadałem ci o tym Żrałku, co zrobił to, No. to on też grał. To był taki, jak się to mówi, tuk pes. Na obronie grał. No ale wiesz, pieniądze No chyba... dobra, no i przyszedł ten Tomaszewski, to wróćmy jeszcze do tego najpierw. Przyszedł ten gościu, zapisywał, no i poszliście. poszło Aha. się. No. A
A my bez przerwy. Czyli który to mógł być rok? Ty byłeś w drugiej klasie, no to ile mogłeś Drugie, być? no to 8 lat, 48, 7. Tak, gdzieś. No tak gdzieś, nie? A w takiej już do pierwszej drużyny to kiedy wszedłeś? Albo Grzesiu, kiedy zacząłeś wchodzić już, tak? Ja... Próbowali mnie do pierwszej drużyny. Jako jeszcze, no to mogło być 50, bo to jeszcze trampkarzem był. I nie było tego i mnie wzięli. No a później, no to już tak, druga drużyna, no to były To kilka, dużo zawodników było w takim... bardzo dużo nas było. Także naprawdę to były lata takie, że szkoda, że tego nie ma do dziś dnia. No właśnie. Bo jeżeli się nie mieścił, W jak się pierwsze, to mówi, nie tylko, bo to powiedzmy 3-4 drużyny było. Bo to było, pierwsza drużyna grała w A-klasie, była drużyna B, no to A słuchaj, a jak ty wszedłeś już do pierwszej drużyny, to kojarzysz, kto był trenerem? O, to tam było Kubiak, między innymi, co sobie przypominam. No. Kubiak przyjeżdżał z Bytomia, A jak miał na imię? nie pamiętasz? pamiętam, nie pamiętam. Ale i jako juniorów to już nas ćwiczył też ten Kowacki z Towarowy. Bardzo dobry piłkarz. A jak miał na imię? Nie pamiętasz. To Ale starszy. on też grał w kolejarzu i was trenował, czy... Nie. No ale mówisz... Grał trochę Mhm. na pomocy chyba. No. To był ojciec tej pani dyrektor z 8, co już przenieśli. Jak ona się tak... Piątkowska? Piątkowski, ojciec to był. A on mieszkał też na Towarowy pod 7, nie, pod 5. No. Piąty. A kto był jeszcze później trenerem, jak już w pierwszej byłeś w drużynie? Na przykład jak... Słota, Władysław Słota. To był niesamowity drybler, bo przyszedł ze Stali. A to bo Stal była lepiej stała, nie? Jeżeli chodzi wyżej. Stal najlepiej No. stała. A dlaczego przychodzili do kolejarza? Co, za dużo zawodników tam było i po prostu nie mieścili się? To nie czy... tak, znaczy już byli starymi. Aha. Na tej zasadzie. Aha, czyli tam już powiedzmy wchodzili młodzi, No. on już się nie łapał do składu i przychodzili tutaj. Tak. A tutaj tak jak ci opowiadałem, wszyscy jako załoga, to wszyscy byli sportowcami. Na tej zasadzie. Dlaczego załoga? Jak... Perki. Aha, bo no to kto dużo z tych osób pracowało w PRC? Bardzo dużo. No z tych, co wymieniałeś tam na przykład z drużyny? No na przykład Powązka był majstrem. No. Romek był bez żadnego wykształcenia, malował supy tym. No. Kto tam jeszcze grał? Był w PRC? Świtoń, Heniek. Majstrem był, bo oni pokończyli technikum, a my nie. Także to, jak się to mówi, byliśmy tym dokładnie. No. No, czyli dużo z tych osób z drużyny pracowało w PRC? Prawie wszyscy. Władek, widzisz, Władek Majorek. Bo jego jeszcze wcześniej, starszy brat, też w tych, zaraz po wojnie, jak to nastało, to Edek Majorek, jest brat tego Majorka, też w biurze pracował. Między innymi też w biurze pracował, bo tu było biuro w PRC, co budowę mostów robili. Tak. Projekty. Projekty, właśnie. I brat tego Majewskiego, Giga, to w reprezentacji Polski grał z Zagłębia. Może to Stal było, tylko tego nie pamiętam, jak to było, czy Stal, czy ten. No to jego brat starszy też troszeczkę podgrywał
tam w Zagłębiu, czy tam stali na obronie. No i a tu przyszedł później już do pracy jako architekt czy tam projektant. A tak jak na przykład... To inżynier. No, a jak ty zostałeś kapitanem, to ile ci się udało być kapitanem jeszcze w drużynie? A długo byłem, długo. A to jak to wyglądało, jak mianowali cię na kapitana? To No. trener, czy to drużyna cię wybierała? Drużyna. Drużyna. No bo ja byłem takim, jak się to mówi, wodzirejem. No. A ty grałeś na jakiej pozycji? Na sztoperze. No. A później, no to do 52 czy 3, tu wyjechałem znowu już na rok na wieś, także nie miałem kontaktu. Potem znowu przyjechałem, no i to się stało tam później z tym Ostrowskim. No właśnie, a jak z tym, to powiedz mi, to jak to wyglądało? Bo ty mi mówiłeś, że co, że to mecz miał być i Mecz był, znaczy wchodzili... znaczy mecz miał być. No i A ty też miałeś grać, czy nie? tak, No. no i przy furtce, no to już pilnowali, żeby Gapowicze nie weszli. Bo normalnie tam bilety sprzedawali, tak? Tak, za biletami się wchodziło. A Stasiek chciał wejść. Bez tego, No bez biletu. No. no jako, że gram, no Tak. I ten go kopnął w tyłek. No to ja się, A ty to widziałeś? no tak. No. A ty już wchodziłeś, czy byłeś przebrany, czy jeszcze? Nie, jeszcze nie, Jeszcze nie. bo to przed meczem już No. było, No i ja go 2 razy też ciapłem. No i co, a wtedy zagrałeś ten mecz jeszcze, czy już nie? Zagrałem jeszcze, no bo to się musiało odbyć, no. No i co, i później kto ci to przekazał, że jesteś zawieszony? Jak to zrobili? No od razu podali do tego na plenum tam, bo to zebranie się musiało odbyć, zawieszony byłem. Tak samo i ze mną grał Stefan Zwoźniak, taki kolega, ale to jeszcze z początku. Też dobrze grał, ale że tak jak ci mówiłem, te wojsko było takie i mieliśmy mecz i pod nogę temu Stefkowi, to najlepszy kolega mój był. Stale my wszędzie chodzili razem. No i podłożył mu nogę, Ale a kto? graliśmy wtedy z tym, z Ostrowami. A Stefek to był taki zadziorny. Deszcz był, i takie bajora były. No i upadł twarzą. No i odwrócił się, walnął mu tego z wojska i też go zawiesili w piłce, to już dał sobie spokój z piłką i poszedł do boksu. No. I do końca tak, Już boksował? no, dobry bokser był. Tak. No. A powiedz mi, a jak na przykład, bo jak mówiłeś, że co, że ile dostawaliście kasy za mecz? A nic. Nic. Jak był dobry mecz, A jak był słaby najpierw, to co? a jak orężadę. Za orężadę, tak? No za orężadę. Chodziło się, jeszcze nie było tych szatni, to my chodzili myć się na teatralną, jak jest, co teraz jest ta okulistka, No. no to tam była taka pompka. Aha. I Do to wody. wszystko, czy to pierwsza drużyna, no bo my to byli w drugiej drużynie, tak w juniorach wcześniej, ale to tak się chodziło, dopóki Żrałek nie zrobił. I co, i tam orężatka była, tak? Co? I tam orężatka. Orężatka, tylko to jeszcze się kupowało. Aha. Znaczy oni kupowali tam, kierownik drużyny miał pewną sumę pieniążków, no i A jak był dobry mecz? a jak był dobry mecz, no to zamawiali obiad w Adrii na na 3 maja, no, bo to restauracja taka była na Dorze, restauracja, a u góry była kawiarnia. No i tam się jadło.
No. A jak mieliście także jakąś taką pakę, że chodziliście gdzieś tak na miasto właśnie? Właśnie, widzisz. A propos, te wszystkie inne drużyny, takie jak my, teraz Kotlarz to jak Ci mówiłem, był tam na Środuli, a najsłabszą była Spójnia. Co to był za zespół? Tak się nazywała, Spójnia. Ale skąd oni byli? Ze Starego Sosnowca. I oni też tam gdzieś mieli Na boisko? rogu Stary, i tam był krzyż i tam otworzyli, także to nurt taki był sportowy. No. Także to było No ale coś, co mówisz? No i najsłabsza drużyna tam i co? Bo zaczęli... to myśmy chodzili po prawej stronie, jak się szło w stronę dworca. Ale to kiedy chodziliście? Tak jak wolne było? Jak wolne było, tak. Powiedzmy, że się grało w sobotę, a w niedzielę to się wychodziło. Wychodziliście na miasto taką paką swoją, tak? Między innymi. No. Natomiast... I wychodziliście po prawej stronie 3 maja, tak? Tak. Czyli tak, jak jest plaster miodu teraz tutaj, tak? Tak, Sosnowiczanka. Dokładnie. No nie, bo tu były takie... No ja mówię teraz, tak, jak tam Tak, były tak. te sklepy, nie? Natomiast po drugiej stronie, co było kino Zagłębie I Savoy. Savoy, to już Zagłębie chodziło, Aha, bo oni se nieśli bardziej. tak. No. Ale były jakieś takie tarcia między wami, czy nie? Nie. Tylko, że jak się to mówi, oni mieli głowy, jak się to mówi, w Tak, no bo chmurach. oni tacy już pierwsza liga, Lepsi. można powiedzieć, nie lepsi. No. Natomiast można powiedzieć, jeśli chodzi o te, to i bokserów było dużo u nas. I wszyscy pracowali prawie w PRC. Jak w 52 czy 3 roku. W 52 powstała PRK. No. Także tak skomponował to. Takich ludzi nie ma. Takich ludzi nie ma i nie będzie chyba. Bo on nic nie No potrzebował. ale wy chodziliście gdzieś jeszcze na takie imprezy razem, że szliście do knajpy gdzieś tak, właśnie to mieliście jakąś taką knajpę swoją, czy nie? Tak na miasto po prostu chodziliście pochodzić i... Nie chodziło się. Nie. No. Nie było pieniędzy. No tak. A powiedz mi, a w którym roku, bo później chodziłeś na mecze kolejarza, nie? Tak, no. W którym roku, jak uważasz, to w którym roku taki był najlepszy skład i najlepiej grali? Najlepiej jak przyszedł Eci, bo on grał w ataku, no to Ten mówisz z Szopienic, tak? Szopienic, tak. To, jak weszli do trzeciej ligi, no to początek lat 60. No czyli to taki skład gdzieś jak tam, co był na tym zdjęciu, tak? No, to, Tak? to już była Paka Fest, bo to ci... Aha, bo tam mówisz ze Stali przeszli tak samo też, tak? Tak, to była silna drużyna. Aha. Pamiętam właśnie mecz ze Skrą z Częstochowy. No to właśnie weszli do trzeciej ligi. To było największe osiągnięcie, jak weszli do trzeciej ligi ze Skrą. No, także... Czyli w sumie to wtedy na taką drużynę gdzieś tutaj na takim boisku to dobrze grali, nie? Dobrze. No. A jak jeszcze mu powiedz, czy wie o tym boisku, że nawet ten Żrałek, myśmy pracowali, a rano przyszło się do pracy, a pan Władek, tak jak dyrektor, On był dyrektorem, tak? Ten. to założycielem tego całego zakładu. Przedsiębiorstwa, no. No i ten samochód i jechało się po Darnie na Mysłowice, tu jak jest tak? Aha, no, tak, no. I tam mieliśmy takie kosiary, no żeby... Podciąć darń całą, żeby zebrać. No i składało się, przywoziło się i układali, wodą polewali i na tym powstało tak jak ten kolega, co ci mówi właśnie, że te barany ale zanim to trzeba było zrobić i to wszyscy sami... To czyli co, czyli najpierw wcześniej, tak jak po wojnie, to tutaj słaba jakość była tego boiska, tak jak mówisz, taki żużel. Taki hasioł.
na środku żużel taki, no, hasior to jest żużel. No i wy to przykrywaliście tą darnią, Tak, tak. I to układało się, i to my wszyscy, nie to, że tylko my wszyscy sportowcy podczas dniówki się przy tego. To jest ciekawe. No naprawdę takich ludzi nie ma i nie będzie chyba. A ten Żrałek, mówisz, on grał też, tak? Jakiś czas w kolejarzu? Grał najwcześniej, wcześniej. No. No tak, no pewnie, że ciekawe, Bo dlatego... to, jeśli chodzi o tych najstarszych piłkarzy, No. z rocznika 1924, to na przykład moim brygadzistą był Pytlarz. Też tam grał. Władek ten Żrałek. Krossa Józek, przystojny gość. Jego syn później w Zagłębiu grał. Edziu Majorek. To rocznik 24. Józek ten Chrzanowski Stowarowy też. Także dużo. No. A dziadek chodził na twoje mecze? Nie? Nie interesował się piłką? Nie. Jak poszłem pierwszy i ostatni, jak poszłem na trening boksu, No, a to czemu pierwszy i ostatni? A gdzie byłeś? bo mi lanie spuścił Ojciec? ojciec, żeby nie będę chodził, bo mi no wiesz, No. no tego. No i ja się uniosłem chorą. Jak ci się nie podoba, to idź gdzie chcesz. Bo że ja nie powiedziałem. No i ja wziąłem, spakowałem te i poszłem. Wyszłem spod trzeciego, no tam ojciec z matką patrzyli. No ale później mnie wzięli do domu. No, To że wyprowadziłeś się z domu, tak? no. Ale buńczuczny byłem taki. Ale to ile ty wtedy lat miałeś? Co? To ile ty wtedy lat miałeś? Kurczę. Z 11? I się wyprowadzałeś już, tak? Tak, no i wybił mi z głowy. No. Tam, A gdzie byłeś na tym treningu? Gdzie ty poszedłeś na ten boks? tam poszedłem, bo tam zaczynał być boks naprzeciw kościoła, co jest dom Aha, ten katechetyczny teraz. katechetyczny. No a później Naprzeciwko katedry mówisz. naprzeciwko. I co to był za klub wtedy? Tam była stal. Stal Sosnowiec. Tak, i próbowała boks, skomponować Aha. boks. No ale to się im nie udało. Tam boksowali Jarosy, wielu sportowców dawnych. No, ja ich wszystkich znałem. To, tak się człowiek obracał. Tak, w tym towarzystwie, W tym i towarzystwie. w tych klubach, nie? W takim środowisku sportowym różnym, nie? Bo No, no. tych klubów i drużyn to było z każdego rodzaju sportu, nie? Multum było. No, samo to zobacz, ile było drużyn piłkarskich w Sosnowcu, nie? Mówisz, no. Grzesiu, jeżeli się nie nadawał do A klasy, B klasy, więc chociaż chciałeś zagrać, otworzyli nawet tą C klasę. To była najsłabsza grupa. Ale w tym najsłabszy Czesiu zaczął, Fucia, Rysiek Kowalczyk, teraz ten, no z trzeciego piętra. Seredyka to już przyszedł po nas, do mnie, do klubu. To jest z Zawisyni. Bo tu nawet wszyscy dorośli, tu my grali jak nie było treningu, to tu się grało. Bez, No tak, bo już to boisko było, nie? Takie takie sztuczne, znaczy takie zrobione na trawie, nie? Tak, Na łąkach. dwie cegły i grało się. Także gdzie nie poszłeś, na przykład, że tyle drużyn piłkarskich
Było. To nawet były rozgrywki, Grzesiu, uliczne. Na przykład Dęblińska, DKS. Dębliński Klub Sportowy. Najlepszy to był Lasek. Kościelna. To mieli najlepszą drużynę. Z takich drużyn ulicznych, tak? Z ulicznych. Robili sobie... No. A co ty mówisz o tym, że to boisko, co to z tym Maccabi mówisz, bo jak to się nazywało? No Maccabi w Sosnowie, no to żydowski. Ale to był klub, czy co? To był? Klub. No Tak się, przed wojną klub był. I to boisko należało do tego klubu, tak? Maccabi Sosnowiec, tak? Tak, tak. A później po wojnie zaraz przejęło kolej, no i to No to taka ciekawostka, nie? ZZK. Czyli tak Związek Zawodowy Kolejarzy mieli, tak? Mieli, tak? No. Także, a później powstał jako kolejarz. No. A to kolejarz to była taka nazwa, tak kolejarz, czy jakoś był klub sportowy kolejarz, jak to się nazywało? No, klub sportowy kolejarz. KS kolejarz. No. No widzisz, no to ciekawe rzeczy. Ale jak się to mówi, tęskni się za tym, żeby ludzie to robili. Tak bezinteresownie, nie? Bo to teraz to tak jak my rozmawialiśmy kiedyś. Teraz to jest tylko pieniądz się liczy, nie? Masz zarabiać, klub ma zarabiać i ty widzisz, chcesz wysłać dziecko, to musisz zapłacić za to, żeby ci je trenowali, nie? I to tak właśnie dzieci deprymują, nie? A dawniej tak mówisz, jak ktoś tylko chciał, to wysyłał dziecko szło i grało, prawda? Grzesiu, nawet czy ty nie wiedziałeś, że dziecko poszło? No tak, bo dziecko nawet samo szło, nie? Tak, to było, bo nie było telewizji, nie było Tak. tych telefonów, Komputerów, no. tylko szłeś zabić czas. No. Weź maleńkie, tu róg tego Alei Mierackiego, No. a 22 lipca był taki park jordanowski. No. Tam gdzie ta biblioteka jest teraz, nie? Tak, ale tu zaraz jak się tylko weszło, to my też latali tam, bo taki basenik był. To matki chodziły z dziećmi. Tak piękne to było, maleńkie, że dzieci małe, bo to było z 2 kręgów zrobione. Z 2 kręgów, a w środku troszeczkę głębsze było, tak dotąd. No. Że już jak byłeś starszy, to już mogłeś tam wejść, wychlapać się, jak były upały. A tu, no to takie, że maleńkie weszło i tam, a tego nie ma teraz. No nie ma. No niestety. A jak ty w tych latach właśnie, to jakie kluby jeszcze były w Sosnowcu? Z tych, co ty kojarzysz? To mówiłeś tam o Kotlarzu. Kotlarz to była B-klasa. No. Co jeszcze było? Znaczy od C-klasy zacznijmy. No. No to później, bo to jest troszkę później. C-klasa to spójnia, kotlarz B-klasa, kolejarz, czarni też byli, Ostrowy mówiłeś? Ostrowy, Klimontów, Niwka. A tutaj też było takie, jak się jedzie przed Alcatraz, za Wandą, tam też boisko było takie, to też jest? A, no, Cedler. Mhm. Cedler. I to też wszystkie drużyny tak były właśnie gdzieś tam w Tak. granicach B-klasa, C-klasa? No. Także to było zajęcie. Było dużo tego, no. I nawet na przykład z Sedlera też tu piłkarze poprzychodzili do PRK. No, sami sportowcy, to była załoga sportowa. Mhm. Jedynie co nie sportowcy, to spawacze.
Aha, no tak, no bo to już musiał być fachowiec taki, nie? A tam powiedzmy do malowania konstrukcji, no to, No. to mógł to robić Ale- powiedzmy ktoś, kto nie miał I jakiegoś to- doświadczenia i I to szkoły, nie? tacy ludzie byli dobrzy. Włodek też, ten Morga, co najlepszym był. Ale to co, mówisz, mama cię przystopowała z piciem? Tak, Tak? no. Mama się chciała rozejść. Tak. No, no wie, no. Przedtem, no to, a człowiek głupi był, bo chciał kolegom zaimponować, starszym. Starszym, no. No bo ja się obracałem, tak jak ci to opowiadam, obracałem się stale dużo starszych. Mhm. No jak ja już z tymi, z 20 do 15 lat ode mnie byli starsi. A normalnie jako koledzy już to z 31 8 lat. No to i tak jest dużo, nie? To No. w takim wieku, gdzie ty masz na przykład lat tam 18, a on ma 30 powiedzmy, no to jest przepaść, nie? To ty jesteś, można powiedzieć, dziecko, a tu już dorosły dokładnie, facet, nie? No. Także wszyscy przez wódkę potracili, jak się to mówi, przyszłość. Tak, no i zdrowie, i rodziny pewnie, tak, nie? bo jak bym tam do tyłu wszystkie wziął, to prawie wszyscy poumierali. No. Jedynie Stasiu Pokora, pomocnik, co mieszkał w Górniku, ten No, budynek mhm. wysoki, no to się znowu utopił w wannie. Miał się utopić i utopił się. Robiliśmy w Myszkowie już sperki, ale z 15. Mhm. I w Myszkowie my robili. Poszliśmy, upał był na basen. I kto najszybciej przepłynie. Ja No. byłem najlepszym niby, nie? Ale on został w połowie, bo to długi basen był. No i zaczął się topić. Bo chyba opadł sił. No i ja szybko dopłynąłem, wydobyłem go i żył. A później w wannie się No utopił. popatrz, no. No, tak miało być. Dobre chłopaki byli. No ale to wszystko, jak się to mówi, niewykształceni byli. No to, Sportowcy. to były taka sytuacja, takie Tak, czasy tak były, było, to po jak wojnie, było. nie? No to, wiesz, no... Natomiast widzisz, Jurek Moskwa jakoś pogodził te, ale to ja winę ojca, że No tak, bo tu rodziców duża rola, nie? Jakby cię Duża, ktoś wiesz, cisnął, duża. pilnował, że masz się uczyć, to pewnie byś się uczył, chociaż... ja powinienem był skończyć i powinni mnie dać do tego, a on mnie dał. Na przykład jak my pojechali na wieś, rok tam co byłem, no to pierwsza praca to na grobli, na tym młynie. Mhm, Wziął robotę, żeby pokryć papą. mhm. No i on nie mógł, także mnie asekurował na linię, bo tam były takie te. No, tak rok... No i ja, no To ile jeszcze tam miałeś lat wtedy? to zobacz, Dziecko, no przecież... no dokładnie dziecko byłem. Ja nie miałem, ja miałem ciężkie życie. No. Później tam w kuźni gdzieś tłukłeś Ale młotem. to nie? już prawie 11 miesięcy w kuźni jako uczeń. Marcelek mówi do mnie, Marcelek? no Marcelku, A tam tłukłeś młotem też, czy? tak, no ale umiałem, Mhm. no. No i później przyszedłem tu, jak przyjechałem, nie wiem jak to było, chciał mnie po znajomości tam do Dekorum, to było Moniuszki, tam Mhm. fabryka tych było, pudełek, no ale nie dało rady. No i poszedłem do Perki. Do Perki poszłem, to był 53. Jeden dzień przepracowałem. To też dziecko byłem.
i na tym moście robili most ten tu ale że rosły byłem, nosiłem tak jak my we dwóch, podkłady. Tak dostałem w tyłek, że więcej nie poszedłem do roboty. No i załatwili mi do SOS-u, Sosnecka Odlewnia Staliwa i tam robiłem 11 miesięcy. To już był 55 rok chyba. To co tam robiłeś tej Odlewni Staliwa? Na maszynie tej, jako to, można powiedzieć przyuczony tokarz, ale to uczyli nas, no nie? Ale toczyć cię uczyli, czy Co? toczyć na tokarce? To była tokarka, to była obcinarka odlewu, Aha. a dopiero ty powiedzmy byłeś tokarzem, to już tyś toczył resztę, a my obcinali na obcinarce, no ale to tokarnia była, nie? Rozumiem. No, na tej zasadzie. No i później kurs jako tokarz. Papiery były. No i tam chcieli, żebym do czarnych przeszedł. Bo tam... Bo ty cały czas grałeś. No. No. No i chcieli, żebym przeszedł do czarnych, bo tam był majstrem, znaczy w tym, Huras się nazywał, też piłkarz ze Stali. Jasiu Plutecki też w kontroli robił. Także ja nie chciałem i tu przyszłem w 55 roku już nazad do PRK-i, już do końca robiłem. Aha. No tak, no bo ja cię kojarzę właśnie, że ty w PRC pracowałeś. Tutaj, nie? To później. No. To nie wiedziałem, że ten epizod jeszcze miałeś z noszeniem podkładów jeden dzień. No to jeden dzień uciekłem. Tyle ty mogłeś mieć wtedy lat? No 14. Ja pierdzielę. I podkłady nosiłeś? No tak mnie dali. No to co? Ale to, żeby jeszcze podkłady nosić, ale to pod skarpę trzeba było iść. To wiesz jak dostałem w tyłek? No może sobie wyobrazić. No. I odechciało mi się roboty takiej. Wtedy już powinieneś pomyśleć, żeby się uczyć. No. No. No i jak poszedłem do SOS-u tam, bo to się tak mówiło SOS na skrót, no to bez zabawy, czy ja nie miałem wykształcenia podstawowego, także musiałem iść do szkoły po południu, bo to było dla pracujących. No i skończyłem. To ta kierowniczka mnie tak lubiała, kierowniczka na składowy. Niedzielska się nazywała. A słuchaj, Zdolny byłem. a powiedz mi, a jak cię zawiesili, to nie próbowałeś już wrócić? Czy to nie było opcji, żebyś wrócił? No nie było opcji. Czy później już po wojsku już nie chciał? Bo to były PZPN to najwyższy związek jest. OZPN okręgowe. Także to było wszystko Odnotowane, tak? tak. I co oni tam zapisali, że co zrobiłeś? No, Co, niesportowe zachowanie? no Co? chyba tak. No i jak już w wojsku już byłem, jakoś w końcu przysłali mi bo to i gdzieś to leży, nie wiem gdzie to jest, te zgłoszenie jako zawodnik, czynny zawodnik, ale w wojsku też nie mogłem grać, no bo dopiero później mi to dali. Bo to musiałeś mieć zgłoszenie. Tak, rozumiem. Bo gdybyś powiedział, że grałeś, to musiało być tam. Bo to wszystko przyszło, te zgłoszenia, to była taka pudełko i mieli te zgłoszenia wszystkie. I jak żeś nie miał pieczątki, to nie mogłeś grać. Także to na tej zasadzie trwało. Do dziś dnia chyba tak jest.
No, dobra, idę. Dobra, tatuś. Dowiedziałeś się? No, pewnie, że tak. A coś ty nagrywał coś? Co? Nie. Ja wszystko tu notowałem. Tak, mają. Nagrywałem trochę, bo mówię, nie będę pamiętał, a tak to